Cześć, tu Marek, Desur w biegu. Dzisiaj dwa zegarki Garmina, oba topowe, oba pozycjonowane jako najlepsze w swojej klasie. Ale czy faktycznie robią to samo? Dzisiaj Garmin Epix Pro Gen 2 versus Garmin Forerunner 970. Nie będzie tabelki ze specyfikacją, nie będzie marketingu. Będzie pojedynek, runda po rundzie i w każdej wybieram zwycięzcę. A na końcu odpowiem na jedno pytanie, które z tych zegarków naprawdę dzisiaj ma sens. To zapraszam. Runda pierwsza, czyli wygląd, materiały i pierwsze wrażenie. Zaczynamy od tego, co widzisz, co czujesz od razu po założeniu na rękę. Epix 2, metalowa koperta, wersja z szafirowym szkłem, bardzo zegarkowy, bardzo premium. Jest nawet wersja limitowana, jubilerska ze skórzanym paskiem. Czuć, że to sprzęt z najwyższej półki. Forerunner 970 i tu też ważna rzecz, występuje również z szafirowym szkłem. Na pewno jest lżejszy, sportowy, ale jakością wykonania nie odstaje. To są dwa różne charaktery, ale jakość jest bardzo podobna, więc w tej rundzie mamy remis. Runda druga, czyli ekran, wykresy, animacje. Oba zegarki mają AMOLED, oba są jasne i czytelne w słońcu, ale to Forerunner 970 wypada lepiej. Wykresy są bardziej czytelne, animacje płynniejsze, a przejścia między ekranami bardziej nowoczesne. W trakcie i po treningu łatwiej czyta się te dane. Werdykt Forerunner 970. Runda trzecia, sport, trening i funkcje. To jest runda dla sportowców. Forerunner 970 ma więcej trybów sportowych, m.in. mobilność, ma animowane plany treningowe, takie animacje ćwiczeń, czy to siłowych, czy jogi, czy pilatesu. Można nawet stworzyć sobie treningi zakładkowe, typowo pod triatlonistów. Epix jest bardzo dobry, ale bardziej klasyczny w podejściu. Tę rundę wygrywa 970. Runda czwarta. Mapy i nawigacja. Oba zegarki mają mapy, oba mają nawigację, oba poradzą sobie w górach czy w terenie. Ja sam osobiście do końca nie jestem zadowolony z nawigacji, ani w jednym, ani w drugim. Prowadzenie po śladzie jest ok. Jeżeli chcemy wyszukać coś w zegarku, żeby nas tam nawigował, oba są nie ok. Tu taka ciekawostka. Forerunner 970 ma pewną dodatkową funkcjonalność. Pewne dane treningowe można sobie bezpośrednio wrzucić na mapę, tak jak kilometry, tempo, tętno. Wszystko w jednym widoku, bez przełączania ekranów, więc werdykt mógł być tylko jeden. Forerunner 970. Bateria. Tutaj zależy, czy mamy always ona, czy mamy wyłączony ekran i jak dużo używamy GPS-a. Odzwyczailiśmy się już od 3 tygodni bez ładowania zegarka, teraz jednak te 5 do 10 dni to już jest naprawdę fajny wynik. W tym wypadku nie ma jakiejś specjalnej różnicy, więc ta runda kończy się remisem. Runda szósta. Codzienne noszenie, paski, styl. Forerunner 970 daje ogromne możliwości, jeżeli chodzi o zmianę tarcz. Zmiana pasków jest już trochę bardziej uciążliwa. Epix Pro Gen 2 i Quick Fit zapewniają nam tą wielką swobodę. Możemy wybierać paski sportowe, skórzane, a nawet metalowe bransolety. Możesz w minutę zmienić z zegarka typowo sportowego taki, który będzie pasował do garnituru. Werdykt Epix Pro Gen 2. Runda siódma. Cena i opłacalność. Na dzień dzisiejszy ceny są do siebie bardzo zbliżone, można powiedzieć, więc jest to ta sama półka cenowa. Więc nie wybierasz już ceną, wybierasz tym, do czego jest Ci ten zegarek potrzebny. Tutaj werdykt też może być tylko jeden. Remis. Runda ósma, czyli muzyka, głośnik i funkcje smart. Tu pojawia się coś, czego Epix nie ma. Forerunner 970 ma głośnik, ma mikrofon, możesz słuchać muzyki albo rozmawiać przez niego. To jest coś, czego na pewno w Epixie mi brakuje, czyli werdykt Forerunner 970. Runda dziewiąta. Zdrowie, sen, regeneracja. Oba pokazują nam bardzo podobne dane, pokazują je w bardzo podobny sposób. Jak testowałem oba naraz, to godziny zaśnięcia, obudzenia były bardzo podobne, ilości kroków również, tętno prawie to samo, więc wpływ ogólny na zdrowie jest praktycznie identyczny. Różnice są kosmetyczne, więc mamy tutaj remis. Runda dziesiąta. Skoro mówiliśmy już o tym, co widać i czuć, czas zejść troszkę głębiej do takich twardych danych technicznych. Garmin Epix Pro Gen 2 występuje w 3 rozmiarach. 42 mm, 47 i 51 mm. Wersja 47 mm ma ekran 1,3 cala, a ten 51 mm 1,4 cala. Forerunner 970 występuje tylko w jednej wersji, 47 mm i tam ma ekran większy aniżeli ten sam rozmiar Epixa, bo ma 1,4 cala. Taki sam jak występuje w tej wyższej wersji Epixa. Jeżeli porównamy 47 mm do 47 mm, to Forerunner tutaj wygrywa. Jeżeli chodzi o wagę, no to zdecydowanie Forerunner również wygrywa. Jest lżejszy, czuć to na ręku, a tym bardziej jeżeli wybieramy się na jakiś długi bieg, to po jakimś czasie różnica jest zauważalna. Jeżeli ktoś chce maksymalnie duży sprzęt przy jednocześnie zachowaniu niskiej wagi,
Forerunner 970. A jeżeli ktoś ma większą rękę, większy nadgarstek i szuka większego zegarka, no to tutaj Epix w wersji 51 zamiast Forerunnera. Runda 11. GPS i systemy nawigacyjne. Oba zegarki mają multiband GNSS, co oznacza, że wszystkie obsługują GLONASS, Galileo, GPS i oba mogą pracować w trybie wielopasmowym. Forerunner ma trochę cieńszą obudowę, co sprawia, że trochę szybciej łapie ten sygnał GPS i jest on odrobinę dokładniejszy, bo Forerunner ma przewagę. Dodatkowo ma jeden taki fajny plus, które mają już te nowsze zegarki z Garmina. Czyli mam trening, zbliżam się do stadionu lekkoatletycznego, to Forerunner wykrywa mi tor. I mogę sobie wybrać, po którym teraz torze biegam, a potem normalnie wybiec ze stadionu i dokończyć trening do domu. Epix tego niestety mi nie dostarcza. Mam tam oczywiście opcję biegu lekkoatletycznego, ale wygląda to w ten sposób. Biegnę na stadion, wyłączam standardowy bieg, wchodzę na stadion, załączam ten lekkoatletyczny i biegam po torze. To jest taka trochę ułomność systemu. Runda 12. Pamięć i mapy globalne. Oba zegarki mają praktycznie taką samą pamięć, 32 GB. Ale Epix, ten 51 mm, ma więcej miejsca na mapę, więc w tym przypadku to Epix delikatnie wygrywa tę rundę. Szczególnie jeżeli zależy nam na tym, żeby mieć mapy różnych kontynentów w zegarku, jak się przemieszczamy w różne miejsca, tak żeby te mapy były aktualne. Runda 13, czyli czujnik tętna. Oba zegarki korzystają z tego samego czujnika tętna Elevate 5. generacji. W moich testach Epix wypadł jednakże słabiej. Może to wynikać z tego, że miałem jeden z pierwszych egzemplarzy, jaki się pojawił w Polsce i mógł być wtedy jeszcze trochę niedopracowany. Ten czujnik w praktyce oznacza możliwość pomiaru tętna z nadgarstka, saturację, HRV i zaawansowaną analizę regeneracji. Różnic w samej technologii czujnika nie ma. Jest to dokładnie to samo, więc tutaj technologicznie remis. Z delikatnym wskazaniem na Forerunnera, ale to może być efekt mojego trochę mniej udanego Epixa. Runda 14. Ekosystem i aktualizacje. To jest taka rzecz, o której mało kto teraz mówi. Seria Forerunner zwykle częściej dostaje aktualizacje. Garmin często testuje swoje nowości na tej linii sportowej. Ale można powiedzieć, że Epix jest bardziej stabilny, bo jest już dłużej na rynku, jest bardziej dopracowany technologicznie, ale brakuje mu pewnych funkcji, które Forerunner dostaje. I tak naprawdę patrząc na okres, kiedy wyszły oba zegarki, to nie wiadomo, czy niektóre aktualizacje jeszcze pojawią się na Epixie. Jeśli ktoś lubi nowości, zależy mu właśnie na tych wszystkich nowinkach, jakie Garmin wprowadza, no to Forerunner tutaj będzie ważniejszy. Szczególnie, że weszła ostatnio dość spora aktualizacja dotycząca Forerunnera 970, Venu 4, Fenixa 8, o której będzie następny film. Jest kilka elementów, które się pojawiły, które są według mnie bardzo ciekawe, a w Epixie ich nie znajdę. Finał i ostateczny werdykt. Patrząc na wszystkie rundy, Forerunner 970 wygrał więcej pojedynków. Ma lepszy ekran w praktyce, lepsze prowadzenie treningu, więcej trybów sportowych, lepsza praca z mapą, no i funkcje smart typu dzwonienie. Epix Pro Gen 2 zdecydowanie wygrywa stylem. To, że łatwiej z niego zrobić zegarek taki na co dzień. Ale jeśli mam powiedzieć uczciwie, to jeżeli dla Ciebie priorytetem jest sport, no to Forerunner 970 zdecydowanie wygrywa. Dlaczego ja na ręku dalej mam mojego Epixa? Dla mnie liczy się również styl. Jeśli chcesz zobaczyć oba pełne testy, link znajdziesz w bio. Tam pokazuję dużo więcej detali i długoterminowe wnioski. Napisz proszę w komentarzu, który zegarek Ty byś wybrał, czy Forerunner, czy Epix. A jeżeli materiał był pomocny, zostaw łapkę w górę i bardzo proszę, zasubskrybuj kanał. A wtedy będzie więcej takich porównań. Lecę testować kolejny zegarek. Do zobaczenia następnym razem. Pa!